Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Forda Pumy ST. Rodzina ST się powiększa. Do obecnie oferowanych modeli ST, Fiesty, Focusa, Edge'a oraz Explorera dołącza Puma ST. Tak wiem, w Europie Explorer i Edge ST nie jest dostępny, ale na rynku amerykańskim są, więc postanowiłem je wymienić. Ale skupmy się na najnowszym dziecku, czyli Pumie ST. W zeszłym roku Ford wskrzesił model Puma, a w zasadzie to wskrzesił nazwę, bo ta Puma z 1997 roku nie przypomina przecież tej Pumy z 2019 roku. No dobra, może i te przednie światła są nieco podobne, ale cała reszta już nie. Kiedyś Puma to było małe, miejskie, takie trzydrzwiowe coupé, konkurent Opla Tigry czy Mazda MX-3. To był taki mały, kieszonkowy samochód sportowy. Chociaż słowo sportowy, nie zawsze było na miejscu, bo Puma miała silniki od 90 do 157 koni o pojemnościach od 1,4 do 1,7. Najmocniejszy wariant robił setkę w 7,9 sekundy. Co i tak było szybsze niż nowa Puma, która w momencie swojej premiery, czyli w 2019 roku, posiadała tylko jeden silnik, 1.0, gdzie najmocniejszy wariant osiągał 155 koni, a to oznaczało sprint do setki w czasie 9 sekund. Ale na szczęście to już przeszłość i teraz na szczycie osiągów jest Puma ST, która dumnie ma uratować sportowego ducha spadkobiercy swojego imienia. Podobnie jak stara Puma, tak i nowa Puma, to tak naprawdę Fiesta w przebraniu. W tym wypadku to taka Fiesta na szczudłach oraz nieco rozciągnięta, bo płyta podłogowa stała powiększona o 95 mm. To, co jednak jest najważniejsze w moim odczuciu, to fakt, że Pumy z Fiestą nie da się pomylić. Tak samo jak się nie da nie zauważyć Pumy ST w jadowitym zielonym kolorze. Swoją drogą jest to barwa Mean Green, która jest kolorem podstawowym. Poza tym mamy jeszcze 5 innych kolorów do wyboru. Tak czy inaczej, Puma ST zwraca na siebie uwagę. Względem zwykłej Pumy mamy oczywiście m.in. przemodelowane zderzaki, większe felgi, większe hamulce, dodatkowe dokładki jak splitter przedni czy tylny dyfuzor, mamy 2 rury wdechowe i delikatnie obniżone zawieszenie. Delikatnie, bo o 10 mm, czyli tyle samo co w odmianie ST Line. Z przodu też widać spory intercooler, który prześwituje przez zderzak. Puma ST nic nie straciła na swojej praktyczności i w kabinie jest dokładnie tyle samo miejsca, co w zwykłej wersji, a bagażnik wciąż jest jednym z największych w klasie, bo ma aż 456 litrów. Oczywiście kluczem do takiego wielkiego wyniku jest schowek pod podłogą, tzw. Mega Box. Ma on pojemność 81 litrów oraz zawór. Zawór, dzięki czemu możemy sobie zrobić małą wannę w bagażniku, albo na przykład zalać dodatkowym paliwem na tor. Oczywiście na żart z tym paliwem, ale ten schowek faktycznie ma służyć na przykład do mycia butów i tak dalej. Bagażnik można też oczywiście powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy i uzyskujemy niemal idealnie płaską powierzchnię. Poza tym znalazłem tam 2 haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Z tyłu, przy moim wzroście 186 cm, bez problemu się mieszczę i mam na głowę oraz na nogi nieco wolnej przestrzeni. Szkoda tylko, że nie ma podłokietnika, ani złącz, ani oddzielnych nawiewów. Jest tylko taki mały, niezbyt praktyczny schowek. Wyróżnikiem Puma ST są oczywiście genialne fotele Recaro, które mają świetne trzymanie boczne i są naprawdę wygodne. Kawał porządnego fotela. Wszystko jest manualne i bardzo łatwo dobrać odpowiednią pozycję pod siebie. Poza fotelami Recaro, wnętrze Puma ST ma jeszcze kilka drobnych zmian, takich jak kierownica z logiem ST, drążek zmiany biegów oraz magiczne przyciski na kierownicy odpowiedzialne za tryby jazdy. To jest akurat super, bo możemy bardzo szybko, bez odrywania rąk z kierownicy, zmienić charakter auta. Ostatnia różnica to dekor, który ma być chyba imitacją karbonu czy czegoś takiego. Wykonanie, jak i materiały są dokładnie takie same jak w zwykłej Pumie, czyli jest nieźle, choć nie rewelacyjnie. Chociaż do spasowania nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest bardzo solidne i nic nie skrzypi. W aucie mam też parę schowków, ale pozwolicie, że je tylko tak szybko pokażę i zaglądamy pod maskę. A tutaj zestaw znany z Fiesty ST, czyli 3-cylindrowy silnik turbo o pojemności 1,5 litra i mocy 200 koni. Tak, to jest 3-cylindrowa jednostka, ale zanim zaczniecie ją hejtować, to proszę przejedźcie się Fiestą lub Pumą ST. Ja też byłem bardzo mocno sceptyczny, do czasu aż zrobiłem Fiestą ST pierwsze kilometry. I przy teście Pumy ST tylko się potwierdziłem, ten silnik jest świetny. I posłuchajcie, jak dobrze brzmi wydech.
No coś pięknego. Zwłaszcza, że dzisiaj coraz trudniej o głośne auto. A tu proszę, 3-cylindrowa Puma ST strzela warczy i pierdzi. I można nawet polecieć do odciny i na postoju zrobić łutu-tu-tu-tu-tu. No to mi się podoba. Nie podoba mi się za to syntezator dźwięków w kabinie. No to jest kompletnie bezsensowne i niepotrzebne w tym aucie. Podoba mi się za to prowadzenie. Jak widzicie, podczas całego testu miałem albo mokro, albo bardzo mokro, ale to nie przeszkadzało, żeby naprawdę świetnie się bawić. Udało mi się nawet wyskoczyć na tor, co prawda taki szkoleniowy, mały, ale to wystarczyło. Nawet w taką pogodę Puma ST świetnie się słucha poleceń kierowcy, układ kierowniczy jest precyzyjny, a samo auto dość neutralnie się zachowuje. Oczywiście, no jest lekko podsterowne, co taka pogoda tylko to potęgowała, ale z drugiej strony jak przegniemy, to robi się nadsterowne, czyli nieco ucieka nam dupa. To, co mnie jednak nieco zdziwiło, to zachowanie tylnych kół na szybkich zakrętach. Otóż te odrywają się od ziemi. Nie wiem, czy to dobrze widać na filmie, ale lewe tylne koło na lewym łuku jest niemal cały czas w górze. Ja wiem, że w takim zakręcie to ważne jest to, co robią prawe koła, a te mają ciągłą trakcję, ale jednak to koło było nieco zaskakujące. A podobno belka skrętna z tyłu w Pumie ST jest o 40% sztywniejsza niż w Fiestie ST. Chociaż z drugiej strony to jest właśnie specyfika crossovera, czyli wyższe nadwozie i zawieszenie. A jeszcze z trzeciej strony to Fiesta ST, jak dobrze pamiętam, to też miała tendencję do podnoszenia koła. Może nie aż tak mocno, ale też się odrywało od ziemi. I to koło w górze nieco czuć na zakręcie, gdzie ten balans jest nieco inny. Chociaż to w niczym nie przeszkadza i tak jak mówię, czuć to dopiero jak idziemy niemal na limicie. A to jest właśnie fajne w Pumie ST, że można naprawdę bardzo szybko nim pokonywać zakręty. W testowanym modelu była mechaniczna szpera, która nie jest w standardzie. Jest to część pakietu Performance, w skład którego wchodzi właśnie m.in. szpera oraz procedura startu. A procedura jest o tyle fajna, że po każdym uruchomieniu silnika raz musimy kliknąć w ustawienia, aby była aktywna i ona już z nami zostaje. I co ważne, jest dostępna w każdym trybie jazdy. Od eko po tor wyścigowy. Chociaż polecam od razu wyłączyć kontrolę trakcji, bo jak mamy włączoną, to przy procedurze startu od razu nas zmuli na starcie. W ogóle w Pumie można na stałe wyłączyć kontrolę trakcji oraz ESP, co jest dzisiaj dużym plusem. ESP ma 3 tryby, w tym jeden sportowy, który dość późno ingeruje i pozwala na sporo zabawy dla takich mniej wprawionych kierowców. Niestety, ze względu na pogodę nie zmierzyłem Pumy ST do setki, ale katalogowo auto powinno robić setkę w 6,7 sekundy, czyli o 0,2 sekundy gorzej niż Fiesta ST. Prędkość maksymalna Pumy to 220 km/h, a Fiesty 232 km/h. W ogóle Puma ST ma nieco większy moment obrotowy niż Fiesta i wynosi on 320 Nm, czyli o 30 Nm więcej niż w mniejszej siostrze. Kolejna mechaniczna zmiana to nieco inaczej ze stopniowania skrzynia biegów, a sama skrzynia w Pumie ST jest oczywiście tylko manualna i działa świetnie, precyzyjnie i z miłym oporem. W ogóle biegi można bić bez upuszczania gazu, czyli tak zwany flat shift. Podobno w ogóle w przyszłości może pojawić się skrzynia automatyczna, ale na razie nie wiadomo kiedy. Pora nieco powiedzieć o spalaniu. Zrobiłem trasę z prędkością 120 km/h i spalanie jakie osiągnąłem to 7,5 litra. W mieście ciężko miło zejść poniżej 9 litrów, a na torze, no cóż, jak to mawiają, sky is the limit. Dla porównania Fiesta ST przy 120 paliła mi o ponad litr mniej, podobnie jak i w mieście. Pora więc na cennik. Puma ST startuje od 125 000 złotych, a wersja z wyższym wyposażeniem, tym, który w standardzie już ma launch control i szperę, kosztuje 137 000 złotych. Dla porównania, cennik Fiesta ST startuje od 91 500 zł, ale w podstawie ma nieco niższe wyposażenie. Jeśli zrównamy wyposażenie, to różnica jest na poziomie około 20 000 złotych. W sumie to od Puma ST jest nawet tańszy Focus ST, którego cennik startuje od 119 750 zł, choć ten też w podstawie ma nieco gorsze wyposażenie niż Puma ST. Puma ST to prawdziwe auto z rodziny ST, czyli jest bardzo szybka, piekielnie precyzyjna i prowadzi się wyśmienicie jak na crossovera. Tylko ma jeden problem. Fiesta ST. Różnica w cenie Pumy ST względem Fiesta ST to około 20 000 złotych, a to w moim odczuciu worek pieniędzy. Ja wiem, że Puma ma większy bagażnik i ma nieco więcej miejsca w kabinie, ale jednak prowadzi się nieco gorzej, jest wolniejsza i więcej pali. Ja bez zastanowienia się brałbym Fiesta ST, bo po prostu nie czuję potrzeby posiadania crossovera, ale jak ktoś chce wyższe auto i potrzebuje nieco więcej przestrzeni, to śmiało bierzcie Pumę ST. Będziecie zachwyceni.